Co ciekawe, dorobiłem jeszcze takie niziutkie płotki, takie ogrodzenie, tutaj kawałeczek też tego samego ogrodzenia, żeby to jakoś tak oddzielić. Taką właśnie gąbeczką przejeżdżam tu. O, w tych miejscach tutaj mamy. Lubi się zbierać shooter. No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam tak szybciutko pokazać, co dalej, co zrobiłem. Między innymi dorzuciłem te płotki, dorobiłem troszeczkę tam zacieków z rdzy. To samo tutaj, więc tak z tej perspektywy to wygląda tak mniej więcej. Dorzuciłem też krzaczków. Spróbuję tutaj pokazać tą część wewnętrzną. Nie wiem, czy mi się to tak fajnie uda. O, od wewnątrz, tutaj od tej listwy też dorzuciłem kilka krzaczków, żeby tutaj tak łyso nie było. Co ciekawe, dorobiłem jeszcze takie niziutkie płotki pomiędzy torowiskami, gdzieniegdzie. O podświetleniu budynków już mówiłem poprzednio. Tutaj dorobiłem takie ogrodzenie, tutaj kawałeczek też tego samego ogrodzenia, żeby to jakoś tak oddzielić. Tutaj ta część już jest praktycznie też dokończona. Połączyłem to, żeby to nie było widać, że to jest coś dorabiane. Nawet fajnie wyszło, szczerze mówiąc. No i kolejną rzeczą, na którą trzeba się pochylić, to czyszczenie torów. W tym momencie możemy czyścić tory. Ja tory czyszczę z takich grubszych zabrudzeń po remoncie oczywiście, jakimś po robotach takich właśnie klejowo-malowniczych, malarskich. Taką właśnie gąbeczką przejeżdżam, nie dociskam, tylko tak lekko przejeżdżam, zbieram ten najgorszy brud, a następnie wszystko czyszczę przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej i wacików. I tak po prostu czyszczę. Kolejnym testem jest przejazd wagonika. Stawiam taki wagonik na tory. Jadę nim i czuję pod palcami, czy mam jakieś zgrubienia na torach, bo na przykład klej Wicol, jak się zachlapie tory, to jest niewidoczny, można go praktycznie tylko wyczuć podczas gdy jedzie tabor i wtedy on tak stuka charakterystycznie, więc od razu go próbujemy, że tak powiem, zeszlifować. Nawet można delikatnie odskubać go nożykiem, tak delikatnie, żeby nie porysować torów, potem z powrotem przejechać tą gąbką i wyczyścić benzyną. Tak samo różne zabrudzenia z farb. Tutaj jak widzicie mam pobrudzone te tory, także ja sobie te tory delikatnie malutkim pędzelkiem przejadę na czarno, tak jak to malowałem wcześniej tutaj. Pomaluję na czarno, żeby tego brzydkiego nie było widać i tutaj może jeszcze gdzieniegdzie doczyszczę i będzie elegancko. To, co nam tutaj zostaje podczas czyszczenia, ten brud, który tu ląduje między kołami, między torami, tym się nie martwimy, ponieważ ja biorę najmniejszy ciąg odkurzacza i wszystko delikatnie, to co się nam tutaj zuszczyło, wszystko delikatnie wysysam. Oczywiście musimy poczekać, aż to wszystko przeschnie. No i ostatecznym testem jest puszczenie lokomotywy. Ja do tego celu wybrałem swoją najstarszą lokomotywę, która już jest, że tak powiem, najbardziej wyeksploatowana, najbardziej jest wrażliwa też na brudne tory, więc jak ta lokomotywa zaczyna mi już przerywać, gdzieś tam się zatrzymywać, to znak, że tory są do czyszczenia, więc tej lokomotywy używam do czyszczenia. Jeżeli ta lokomotywa przejedzie płynnie przez wszystkie rozjazdy na najwolniejszej prędkości, to znaczy, że jak na mój tabor tory są czyste. Jeszcze zostaje jedna kwestia. Czasami jest sytuacja, że tory są czyste, a wagonik nam podskakuje. Dlaczego? Dlatego, że w tych miejscach, ja pokażę może nożem, będzie mi wygodniej, przybliżę. W tych miejscach tutaj, gdzież ja tu jestem, tu, o, w tych miejscach tutaj, o, tutaj mamy, lubi się zbierać shooter, który się przykleił. Jeżeli się przykleił, to wagonik na nim będzie podskakiwał, tym bardziej lokomotywa, więc zaraz to usłyszycie. Jak tylko coś takiego ma miejsce, to usłyszycie od razu. Tutaj na przykład jest ten kamyszek, o, tutaj od zewnątrz, więc on nie przeszkadza. Mógłby teoretycznie zostać, on jest przyklejony. Niech sobie zostanie do wystroju. Ale te od strony wewnętrznej
trzeba delikatnie o tak odłupać i ponownie delikatnie wciągnąć nadmiar odkurzaczem. I wtedy mamy czyściutkie tory. Więc przejedziemy się lokomotywą. Pokażę, jak ja taki test zrobię. Zobaczycie sobie. Kręcę z ręki, przepraszam, że tak trzęsę, ale za dużo jest do pokazania miejsc naraz, więc bez sensu ze statywu. O, zobaczcie, ona sobie tak przejedzie powolutku. I to znaczy, że jest wszystko ok. Ja już to testowałem, więc tutaj kawałek przyspieszę. Ale zobaczycie sobie na rozjazdach. Też rozjazdy trzeba dobrze doczyścić, zwłaszcza te krzyżownice, do których się dostaje mnóstwo śmieci. Myślę, że wolniej już lokomotywami nie jeździmy, więc to tempo, jeżeli przejedzie, to znaczy, że tory są czyste. Możemy się zatrzymać, wrócić, zmienić zwrotnicę i sprawdzamy sobie po kolei tak każdą bocznicę. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o czyszczenie. I kolejną rzeczą, którą muszę zrobić, no to jest już w zasadzie zamontowanie lamp w tych dziurach. Tych lamp jest dosyć sporo. Mam je tutaj, zobaczcie, jest ich około 15-16, więc troszkę tych lamp tutaj będzie fajnie oświetlone. Tego nie będę Wam pokazywał, bo to jest po prostu przyklejanie i wkładanie w dziurki, mocowanie na klej, powiedzmy w cudzysłowie, patyczków i od spodu podłączanie do makiety, więc jak ja to zrobię, to po prostu pokażę efekt i myślę, że to będzie na tą chwilę koniec, jeżeli chodzi o tą część makiety. W międzyczasie, jak mi coś przyjdzie do głowy, żeby jeszcze coś gdzieś urozmaicić, to jak najbardziej to pokażę. Będzie też kręcony odcinek o naprawie makiety, w cudzysłowie starej części. Tam będziemy się zajmować naprawą krzaczków, naprawą drzewek, ponieważ makieta już ma 6, 7, może 8 lat, już licząc od momentu takiego całkowitego zakończenia, więc jak sobie zobaczycie, są niektóre rzeczy do poprawki, na przykład takie krzaczki, które zostały przeze mnie po prostu zniszczone w czasie kamerowania czy też zabawy. I zobaczycie sobie inne rzeczy, które będę poprawiał jeszcze na makiecie, będę niektóre rzeczy dokładał, zmieniał, więc to wszystko przed Wami. Także trzymajcie się gorąco, cześć.